Witam serdecznie koleżanki, kolegów, hodowców. Zaczęła się wiosna, wszyscy mamy dużo energii, nasze gołąbki dźwięcznie gruchają w gołębniku, już nie mogą się doczekać pory lotów. Jesteśmy w takim etapie w tej chwili wszyscy, jako hodowcy przygotowujemy się do lęgów. Niektórzy oczywiście już mają lęgi w trakcie, no ale mówię o naszym gołębniku z naszej perspektywy, jak to wygląda. Więc w tej chwili przygotujemy się do lęgów, mamy gołąbki już poparowane na dzień dzisiejszy, więc zaczynamy też obloty, bo przez całą zimę praktycznie gołębie mieliśmy zamknięte. Mieszkamy w takim miejscu, że mieszkają tu też jastrzębie. Z tego też powodu nie latały tej zimy. W tym miejscu dziękuję wszystkim za subskrypcję, za komentarze pod ostatnim filmem. Zapraszam do subskrypcji i do komentowania. Piszcie w komentarzach, o czym byście chcieli usłyszeć, na jaki temat filmik, na przykład jakieś propozycje, więc zachęcam do tego. Oczywiście jeszcze lajkujcie przy okazji. No ale teraz wracając do tematu, to przygotowujemy się do lęgów. No i nie będę nikomu tłumaczyła, jak to się odbywa, skąd wychodzi jajko, albo skąd się bierze jajko, jaką drogę pokonuje jajko, to wszyscy wiemy. Więc w tym momencie bardzo duży nacisk kładziemy na to, żeby samiczka miała komfort znoszenia jajka, żeby po prostu miała elastyczne ścięgna, żeby widełki się ładnie rozchodziły, żeby po prostu było przyjemnie znieść to jajko, żeby nie było żadnych problemów ze zniesieniem tego jajka. Za to odpowiada kolagen w bardzo dużej mierze, za elastyczność tych ścięgien i też w tym momencie ten kolagen jest potrzebny też przy oblatywaniu. Po to, żeby te gołąbki, które są nierozlatane, które siedziały tak jak nasze całą zimę w gołębniku, żeby po prostu nie doznały urazu ani kontuzji zerwanego skrzydła, no bo wiadomo, one też są całe rozochocone. Spójrzcie sami na siebie, jak nam od razu dodało energii to, że przyszła wiosna. Zapraszamy do ściągnięcia aplikacji Pigeon Map, dzięki której można analizować pogodę na nadchodzące loty. Mapa wyposażona w 3 warstwy pogodowe, co jeszcze bardziej ułatwi przygotowanie do lotu. Dodatkowo funkcje takie jak dodawanie gołębi, parowanie, klucie, tworzenie spisów, tworzenie rodowodów i wiele innych. Aplikacja jest darmowa i można ją ściągnąć ze sklepu Google Play lub wejść przez przeglądarkę na pigeonmap.pl. Pigeon Map dostępny jest na telefonie i komputerze. Dobry lot gwarantuje Pigeon Map. Dzień jest dłuższy, jest przyjemna temperatura, na zewnątrz świeci słońce, więc wszyscy mamy dużo energii i bardzo nam się dużo chce, a gołąbkom przede wszystkim się chce latać i jak zaczynamy je teraz wypuszczać, no bo już musimy zacząć je przygotowywać do treningów, które potem będą uczestniczyły te gołąbki w lotach, no to jest to niezbędne na tą chwilę i to już ostatni taki dzwonek, ale musimy mieć na uwadze, że no po prostu są nierozlatane. Są sztywne, po prostu są sztywne, no tak jakby człowiek usiadł sobie na kanapie, siedział przez tydzień, a potem miałby się przebiec, prawda? No to skończyłoby się to różnymi kontuzjami, bo nie miałby tak zwanej rozgrzewki ani treningu. I tak też jest z gołąbkami, więc trzeba mieć to na uwadze. One tam sobie podfrykają w tym gołębniku i tak dalej, ale to nie jest ten ruch, który mają w oblocie w ciągu dnia wkoło gołębnika. To jest taka pierwsza sprawa, a druga sprawa, to żebym nie zgubiła wątku, druga sprawa jest taka, że one mają bardzo dużo energii, tak jak my, o jedy, jak fajnie ciepło i w ogóle tak się pewnie zostawiły, tylko nas wypuści, jak tylko dotkną wylotu, idą w górę i po prostu cieszą się tym, nie zważając na konsekwencje tego, że potem może boleć, albo być tam stan zapalny, albo się coś naderwać i tak dalej. No nie wytłumaczymy naszym ptakom, że mają pospacerować, podlecieć 100 metrów, potem 200 i tak dalej. Tego się nie da, więc my, jako hodowcy i ich opiekunowie, musimy temu przeciwdziałać, więc musimy uzupełniać ten kolagen. Musi być ten kolagen po prostu w tej ich diecie już teraz. My już te Wing Force'a u siebie podajemy, to jest taka mieszanka mineralno-ziołowa, podajemy już od dłuższego czasu właśnie ze względu na to, żeby
żeby wyprzedzić ten okres i żeby one były, miały uzupełnione te składniki. No ale tak idąc dalej, no to już to mamy załatwione, że przygotowujemy się i zaczynamy wypuszczać gołąbki, ale też przygotowujemy się do lęgów już w taki sposób, że to po pierwsze też przy okazji, że tak powiem, ten kolagen robi podwójną robotę, bo i uelastycznia nie tylko mechanizm skrzydła, czyli motorykę ruchową, ale też, że tak powiem, mechanizm wydalania jaja na świat. No ale to jajko, jak się wydala na świat, to żeby je stworzyć, to trzeba było użyć do tego dużo wapnia. I ten wapń oczywiście wyszedł z magazynu, z kości, został pobrany i wszedł, stworzył nam skorupę jaja i dzięki temu i przez to uboższa jest teraz ta samiczka, która zniosła to jajko w ten wapń. Ten wapń należy też od razu uzupełnić i dlatego też przed lęgami już należy podawać, żeby było w magazynku, w tym naszym stworzeniu już tyle tego wapnia, żeby to jajko, ta skorupa tego jaja była prawidłowa, żeby ten zarodek był zabezpieczony prawidłową skorupką. No i oczywiście musimy zaraz uzupełnić. Po pierwsze jest wydatek. Żeby był wydatek, to musi być w magazynie, czyli już suplementujemy wcześniej ten wapń. Ten wapń jest też w tej mieszance, którą my stosujemy u nas, to jest oczywiście nasza receptura i nasza mieszanka. Od razu Wam ją pokażę, to jest Wing Force. Stosuje się 1 łyżeczkę od herbaty na 1 kg karmy, po prostu zwilżonej karmy. I teraz następnym ważnym elementem już przy tych lęgach to musimy się skupić na tym, żeby zarodek rozwijał się jak najbardziej prawidłowo, no bo chcemy mieć idealnego ptaka, w przypadku gołębi pocztowych idealnego lotnika, w przypadku gołębi ozdobnych ptaka o pięknej sylwetce, no to też tutaj ten wapń oczywiście, ten kolagen odpowiada za budulec kośćca, szkieletu, ścięgien i tak dalej, czyli przy gołębiach ozdobnych da nam piękną sylwetkę, taką jaka powinna być. Nie będzie on, że tak powiem, jakiś taki zwiotczały, z opuszczonymi skrzydełkami, bądź z krzywym mostkiem, ale krzywymi nóżkami i tak dalej. Ale u gołębi pocztowych, na co zwracamy szczególną uwagę, no po prostu musi być idealną tą sylwetkę, żeby motoryka i cały mechanizm ruchu skrzydła i no całego ciała w locie był po prostu optymalny do tego, żeby mógł mieć jak najlepsze wyniki w tych lotach. No to z automatu dajemy, że tak powiem, cały czas tą mieszankę przed rozpoczęciem oblotów, przed puszczeniem w lęgi, potem już tak samo młodym gołąbkom, prawda? No ale już nie idźmy aż tak daleko do tych młodych gołębi, zostańmy przy zarodku, bo generalnie w tym momencie też jest najważniejsze to, żeby nasze gołębie miały duży zapas witaminy E. Bo witaminy E to oczywiście jest witamina młodości, ale też i płodności i na przykład samiczki bądź samczyki, które nie wykazują chęci prokreacji, no to pierwszy taki sygnał powinien być do tego, że być może mają niski poziom tej witaminy E i trzeba byłoby to uzupełnić. Oczywiście to uzupełniamy dietą, ale też bardzo ważne jest tutaj już przy rozwoju, że tak powiem, zarodka kwas foliowy. I kwas foliowy jest odpowiedzialny za podział komórki. No a wiemy, że jak tworzy się nowe życie w tym jajeczku, to się po prostu komórki dzielą i one muszą się dzielić prawidłowo. Żeby do tego doszło, to jest potrzebny kwas foliowy i nie może być go za mało. Tak po prostu, nie wiem, jak oglądacie reklamy w telewizji, to planujesz ciążę, spożywaj kwas foliowy i tak dalej. Są takie różne. To jest po prostu podstawa podziału komórki. I teraz oczywiście kwas foliowy występuje w zbożach. Występuje w pszenicy, w owsie, w prosie i w życie. I teraz co jest najważniejszym dla nas najważniejszą wiadomością? Że w życie kwasu foliowego jest o 1/3 więcej niż w pszenicy. A logicznym jest, że my żyta nie stosujemy w karmieniu gołębi, więc już
sama ta wiedza daje nam to, że być może mają braki. Do tego jeszcze musimy wziąć pod uwagę, że obecne zboża bądź produkty roślinne, jakiekolwiek mamy teraz, hodujemy, one już nie mają takich wartości jak te, które były 20-40 lat temu, jak ci kiedyś hodowcy starszej daty opowiadali, bo oni tak nie dawali aż takiej bogatych diet, jak teraz są gotowe karmy i tak dalej, ponieważ te zboża, które kiedyś były, miały około 40% więcej wartości odżywczych, niżeli te, które są w tej chwili. Więc jeszcze tym bardziej, jak wiemy, że pszenica ma 1/3 mniej niż żyto, no to my, idąc tym tokiem myślenia, po prostu staramy się to uzupełniać. I teraz tak, możemy sobie poradzić na różne sposoby, bo oczywiście tam pszenica, proso, owies jest fajnie, ale możemy do tego uzupełnić sobie to na przykład strączkami, groszkiem zielonym, fasolą, możemy też warzywami liściastymi. I teraz patrzcie, na przykład kapusta, biała, czerwona czy włoska, albo na przykład sałata masłowa. Ta zwykła sałata masłowa, która, jeśli macie ogródki, to wasze żony jak uprawiają jakieś warzywa, to jeśli wysiewają sałatę, to z reguły robią to, że wysiewają sałatę masłową. I co się wtedy dzieje? Zawsze jest awantura. Żona kontra mąż hodowca wypuścił gołębie i co zrobiły? Zeżarły całą wschodzącą sałatę. Dlaczego? Ponieważ mamy wiosnę, a one mają zapotrzebowanie na kwas foliowy i z automatu, instynktownie natura je tak stworzyła, że idą i zjedzą tę po prostu młodą, wschodzącą sałatę, bądź młodą, wschodzącą kapustę. Ja to nawet byłam świadkiem, miałam takie 2 parki bezczelnych wróbelków. I sadziłam fasolę i ja tam robiłam dziureczki, wkładałam tą fasolę, a one za mną po prostu rzędem wygrzebywały tą fasolę, ale ta fasola była większa niż ta ich głowa praktycznie, więc one rozdziobywały mi tą fasolę, więc samo to mówi, że w tym momencie po prostu sama obserwacja tego wszystkiego i ta wiedza, która już wiemy, że tam jest ten kwas foliowy w tej sałacie, czy w tej kapuście, czy w tej fasoli, samo to nam daje znać o tym i obserwacja tych dzikich ptaków, bo tak samo robią synogarlice, nie tylko nasze gołębie. To jest po prostu dowód na to, że one mają bardzo duże zapotrzebowanie i one instynktownie wiedzą, że muszą mieć zdrowe, jak najsilniejsze potomstwo, żeby przetrwało i po prostu uzbrajają się w ten kwas foliowy. Więc już wiecie, czym możecie sobie, że tak powiem, wyregulować, dodać tego kwasu foliowego. No ale niezastąpionym królem polskiego warzywa jest burak i on też posiada bardzo dużo kwasu foliowego i też można włączyć go do diety. My go włączamy do diety na tym poziomie poprzez taką mieszankę, też od razu Wam pokażę, Valentudinis, też 1 łyżeczka na 1 kg karmy, taki piękny kolor. I ona jeszcze dodatkowo ma takie właściwości wspomagające wytwarzanie papki. Później, jak już ten zarodek się stworzy, młode się wykluje i bardzo jest przez nas w tym momencie używana i polecamy serdecznie. Oprócz tego wszystkiego jeszcze oczywiście na przykład koperek albo natka zielonej pietruszki. I to też zauważcie, sprzątają gołąbki z grządek, są bardzo zainteresowane. No bo po prostu jest taka pora i to wszystko jest im na tą chwilę potrzebne i nic prostszego, tylko po prostu przyjrzeć się temu, uzupełnić, a to nam na pewno podwyższa procent szans na to, że ten rok będzie lepszy, bo o to nam chodzi w tej hodowli z roku na rok. I oczywiście jeszcze w tym momencie zapraszam Was serdecznie do naszej aplikacji Pigeon Map, do aplikacji pogodowo-lotowej. Macie tam też ewidencję gołębi, możecie sobie obserwować przebieg lotu, prognozować pogodę na trasie lotu, którą możecie sobie zwizualizować. Możecie tworzyć dowody, łączyć gołąbki w pary, szykować spisy, wykluwać jajka. Więc zapraszam serdecznie do skorzystania z naszej aplikacji. No i oczywiście zapraszam do naszego sklepu na zakupy. I tam macie Wing Force przeciw kontuzji zerwanego skrzydła,
łatwość znoszenia jajek, dobry szkielet, dobrze zbudowane mięśnie i ścięgna i Valentudinis. Tutaj macie kwas foliowy, macie pobudzenie do wydzielania papki, witamina E jest zawarta też, więc witamina płodności, oby się tam gołąbki namnożyły. I jeśli macie jeszcze jakieś propozycje tematów do filmików, to zapraszam serdecznie, piszcie w komentarzach. Dobry lot.